Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zbudujemy taką oto willę podmiejską, choć to bardziej taki zwyczajny podmiejski polski dom. Jak widzicie, prezentują się naprawdę dobrze zarówno za dnia, jak i w nocy i jak widzicie jest wykonany z naprawdę podstawowych materiałów, które możecie w łatwy sposób dorwać. Co więcej, myślę, że niektórzy z was mogą nawet w podobnym domku mieszkać. Dajcie znać w komentarzu, czy tak rzeczywiście jest. Teraz wyświetla wam się lista materiałów, które są potrzebne do zbudowania tego domku. Jak widzicie, trochę tego jest, więc lepiej to sobie przygotować wcześniej. Natomiast teraz widzicie dokładne wymiary tego domku, tak że możecie sobie to spokojnie zescreenować i przygotować. Zanim jednak zaczniemy budować, chciałbym tylko przypomnieć, że jedynie 16% z was subskrybuje ten kanał, a ogląda odcinki całkiem sporo osób. Więc jeżeli, drogi widzu, oglądasz moje odcinki bez subskrypcji, zostaw subskrypcję, to naprawdę nic nie kosztuje, a mi pomaga rozwijać kanał. Bez dłuższego przedłużania przejdźmy do budowania. Dobra, skoro wymiary mamy nade mną, to przejdźmy do budowania. Wejście oczywiście znajduje się z tej strony, i więc ja sobie zacznę na spokojnie, ponieważ tutaj sobie zaznaczę garaż. W tym momencie tutaj sobie zrobię coś takiego, no i wejście zaczniemy sobie odtąd robić, czyli robimy coś takiego, tak i tu robimy sobie 3, 2. Tu natomiast będzie okno, czyli robimy sobie cyk, cyk, tako i tutaj robimy raz, 2, 3, 4 odstępu. Teraz robimy coś takiego, tu będzie okno, robimy tak i tu robimy raz, 2, 3, 4, 5, 2 i tutaj dodajemy sobie coś takiego. Teraz tutaj przechodzimy, robimy tak, robimy na 2 odstępu, chociaż to możemy sobie jeszcze troszkę przesunąć w ten sposób i przeciągamy sobie do końca w ten sposób i tutaj robimy jeszcze sobie, możemy sobie zrobić wejście do garażu, jeżeli nam na tym zależy. Tu natomiast wstawiamy sobie łupki, ponieważ tu będzie brama wjazdowa, no i tu dociągamy sobie coś takiego, tu będziemy mieli wejście, także zróbmy sobie coś w ten sposób. Teraz oczywiście przechodzimy do podnoszenia tego na wysokość 4 kratek. Czyli po kolei. Tutaj podnosimy na 4, tu oczywiście podnosimy na 3. Robimy coś takiego. Tutaj robimy sobie w ten sposób, przeciągamy elegancko. Tutaj możemy sobie zrobić coś takiego. W ten sposób. Teraz przeciągamy dalej. Tak. W tą stronę. Tu możemy chociaż sobie zrobić w sumie tak o. OK. Podnosimy. I tu już mamy litą ścianę, także możemy sobie to bez problemu podnieść. I będziemy mieć to z głowy. OK, tu sobie podnosimy oczywiście na 3. Elegancko, tu podnosimy sobie na 3. Tu podnosimy sobie na 3, pamiętając o oknach. Elegancko, no i tu sobie podnosimy i przeciągamy sobie oczywiście dotąd. W taki oto sposób. Tu sobie zamykamy, bo to już nie będzie nam tutaj potrzebne. I mamy coś takiego. Teraz przechodzimy tutaj do tyłu i tu ponownie robimy coś takiego, że tu sobie podnosimy na 4, tu sobie przeciągamy. Przeciągamy to sobie o raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Natomiast tutaj to robimy robiąc tak o 4 odstępu odtąd, no i od razu dwie najbliższe kratki, nie? Czyli odtąd robimy raz, 2, 3, 4 i tutaj te dwie najbliższe kratki, nie? I teraz tak o, tutaj robimy sobie coś takiego, że skoro tu będzie ściana, to możemy sobie zrobić coś takiego. I tak to sobie zostawiamy, możemy nawet trochę dalej zrobić coś takiego, nie? I mamy tak o. Teraz tutaj sobie podnosimy cyk, tutaj podnosimy cyk, na wysokość 4, tu również na wysokość 4. OK, tu sobie łączymy w taki oto sposób, tu tak samo sobie łączymy.
Tu sobie oczywiście też łączymy, tylko o, w ten sposób. No i tutaj również sobie to łączymy w taki oto sposób. Ok, stąd robimy sobie podobnie. Czyli przeciągamy sobie tutaj. Ok, no i odtąd to już sprawa łatwa i prosta. Robimy coś takiego. Elegancko. Jedyne płotki, jakie nam zostały, to oczywiście podnieść tutaj i tutaj. Coś takiego. I tak naprawdę pierwsze piętro mamy skończone. Możemy wyłożyć podłogę, którą ja tutaj wyłożę sobie z białego betonu. Elegancko. Podłoga na drugim piętrze będzie z kolei zrobiona z desek. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że tutaj również podmieniamy sobie to na deski i robimy takie coś, że tutaj dociągamy sobie dotąd. Tu również wychodzimy o jeden, przeciągamy dotąd i tutaj sobie zamykamy całość w taki oto sposób. Ok, jeżeli chodzi o pierwsze piętro, to tutaj możemy sobie zacząć od wyłożenia podłogi. Podłogę wykładam sobie tak, że tutaj jak widzicie mamy okno na te 4 i teraz tu robimy tak o raz, 2, 3, 4 i tu odtąd również robimy sobie coś takiego. Tutaj od tego okienka, jeden przerwy, przeciągamy sobie, tu sobie to wszystko ładnie łączymy elegancko i tu będzie nasza antresola. Tu sobie wypełniamy wszystko. Ok, a wejście możemy sobie zrobić do góry, powiedzmy gdzieś w tym miejscu. Na 4 i tu oczywiście wejście możemy sobie zrobić w taki oto sposób. Żeby nikt mi nie zarzucił, że nie pokazałem gdzie są schody, to schody możemy sobie zrobić tu. Ok, skoro podłogę mamy wyłożoną, to teraz przejdźmy do drugiego piętra. Tutaj robimy tak o 2, 3 odstępu. Teraz robimy 1, 1 odstępu, ciach i tutaj znowu 2. Tu przeciągamy sobie dotąd, tu rozstawiamy okno na 4, przeciągamy sobie do końca. Tu robimy tak, tu robimy 3, 2, 2, 2. I tu z tej strony nie będzie akurat żadnego okna, więc przeciągamy. Teraz to wszystko podnosimy na wysokość 3 kratek. Elegancko. Ok, i teraz podnosimy sobie tutaj górę, czyli tutaj lecimy po kolei. Ciach, 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 ciach. Z tej strony będzie nieco inaczej, ponieważ robimy tutaj ciach, 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 ciach. I tutaj robimy tak, tutaj robimy tak, tu robimy tak, tak. Tu przeciągamy normalnie. Natomiast tutaj pozostawiamy puste, ponieważ tu będzie szło nasze okno do samej góry. Więc możemy sobie tylko zrobić coś takiego prowizorycznie na start. I teraz jeśli chodzi o dach, to robimy to w następujący sposób, czyli odtąd normalnie sobie podciągamy do góry. Cyk. Cyk, to sobie mogę tutaj zniszczyć. To przeciągam. Elegancko, w taki oto sposób. Robię cyk, cyk. No i od tej strony wypełniam sobie w ten sposób. Tutaj w ten sposób i dach mam gotowy. Z tej strony robię dokładnie tak samo, czyli tutaj po prostu robię tak. Przeciągam sobie dotąd. Ciach. I mamy coś takiego. I teraz musimy się na chwilę pochylić tutaj nad tym dużym oknem, bo ono nie jest wcale takie proste.
A dlaczego nie jest proste, już Wam tłumaczę. Ponieważ tutaj musimy sobie przeciągnąć w ten sposób. I teraz tak o, tu nam się będą kończyły szyby. I teraz tak o, robimy raz, dwa, tu będzie ten drugi stopień. I 3. I tu wstawiamy sobie od razu, możemy sobie stać raz, dwa, 3. Takie 3-stopniowe okno. I możemy teraz sobie powoli, ze spokojem zamykać cały dach. Czyli robimy po kolei. Tak. Później tak i tak dalej, także ja Wam to przyspieszę, albo po prostu stryknę palcami i to się zrobi, nie? I później Wam pokażę, w którym miejscu trzeba zrobić jeszcze okno skośne. Jeżeli chodzi o okna dodatkowe, to teraz tak o, od tej strony robimy 4, raz, 2, 3, 4 i tutaj wycinamy sobie okno w tych samych miejscach, czyli robimy coś takiego. Elegancko i tu sobie wstawiamy cyk, cyk, cyk. Z drugiej strony robimy tak samo, tylko tutaj robimy na 6, czyli robimy sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tu robimy na 2. W taki sposób. Jeżeli chodzi o okna, to mamy gotowe. Ok, teraz pozostało nam jedynie wypełnić szyby. Jak widzicie, tam wypełniłem ciemnymi szybami, więc już wiecie, jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj wypełnię przeźroczystymi, za wyjątkiem balkonów, ponieważ balkony sobie zaznaczę oczywiście tutaj. Zrobię sobie normalnie i ciemnymi szybami w ten sposób, nie? Elegancko. No i tutaj oczywiście z wewnątrz sobie zaznaczam od razu antresolkę. Tutaj zaznaczam sobie coś takiego. No i resztę wypełniam przeźroczystymi szybami. I ok, i mamy wszystko wypełnione. Jeżeli chodzi o detale i oświetlenie, to oczywiście tutaj dodaję sobie guziki w tym miejscu. No jeżeli chodzi o oświetlenie, no to jest banalna sprawa. Sobie stawiam jedno tutaj, jedno sobie stawiam tutaj. Tu możemy sobie coś gdzieś położyć, czyli tak o, tutaj możemy sobie oświetlić jedno miejsce. Tu też możemy sobie postawić. Tutaj. Tu myślę, że spokojnie możemy sobie 2 postawić. Na pewno na balkoniku. Jednym, drugim. Cyk. Wewnątrz, no to oczywiście możemy sobie tutaj postawić. Tutaj gdzieś. Tutaj. Tu podwiesić sobie na przykład jakieś takie, wiecie, 3. Elegancko. U spodu no to jest proste, bo sobie po prostu podwieszamy najzwyczajniej w świecie. Elegancko. Tu sobie dodajemy oczywiście cyk, cyk, cyk. No i dodajemy sobie jeszcze podpórki, chociaż tej to nie widać, to może dodajmy czarną. Czarną podpórkę. To sobie zmienić w ten sposób. Tu wstawiamy sobie jeszcze drzwi. Elegancko. I wszystko tak naprawdę mamy gotowe. Całość prezentuje się w taki sposób. Jak widzicie, dodatkowe dekoracje, nie wiem jak to udekorujecie, więc każdy będzie dekorował jak będzie chciał, także niezależnie od tego co tu dodacie, na pewno będzie wyglądało to naprawdę spoko. Natomiast jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to w poprzednim odcinku zbudowaliśmy taką oto japońską willę. Jeżeli jej jeszcze nie widzieliście lub chcecie ją zbudować, to teraz pewnie wyświetla Wam się tutaj jedna z kart, to jest właśnie ta willa, a druga to jest odcinek specjalnie dopasowany do Was, także którykolwiek nie klikniecie, z pewnością będziecie zadowoleni. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, Rafael Sia. Cześć!